Czasy mamy takie, że żeby samochód sprawiał nam radość, dawał nam frajdę, to musi być duży, musi mieć mocny silnik, musi być bardzo szybki, a przy tym wszystkim bardzo drogi. A kiedyś można było inaczej. Kiedyś mogliście kupić coś takiego, co ma tylko 115 koni mechanicznych, jedynie 3 cylindry, a dawało naprawdę mnóstwo przyjemności i frajdy z jazdy. Przed Państwem Volkswagen Up GTI. To jest takie auto, słuchajcie, że jak papież przyjechał nim tutaj na podjazd, to wszystkim nam japasana ułożyła się w uśmiech. I to jest absolutnie coś niesamowitego w przypadku tego auta. Jest czerwony, to po pierwsze. Ma fajną felgię. Felgię ma fajną, to w drugie. Trzecie, ma czarne akcenty i generalnie od razu widzisz, że to nie jest zwykły Volkswagen Up, tylko że to są literki GTI, a to oznacza trochę emocji. O emocjach porozmawiamy sobie później, natomiast teraz wzbudzimy emocje w właścicielu tego samochodu, ponieważ twierdził, że samochód absolutnie nie miał żadnego wypadku. On go kupił z pierwszej ręki i on generalnie w salonie Volkswagena z roczną gwarancją. Wszystko dostał tutaj z tym samochodem. Gwarancję dostał. Wszystko. Pewność, że jest w ogóle uszkodzenie, że tylko z wahaczem coś było robione, tak? Dobrze pamiętam? No, a my sobie zerknęliśmy do Carfaxu i z Carfaxu wynika coś innego. Jedno się zgadza, jest to Volkswagen Up, tak mam tutaj napisane, GTI w dodatku. Lokalizacja polska. Grodzisk jest w Polsce? No, powiedzmy. Czyli stoi w Polsce. Winu nie będziemy dyktowali. Rok modelowy 2019. Zgadza się. Rodzaj nadwozia hatchback. Też zgadza się. Napęd na które koła? No, powinien mieć na przednie. Czyli też się zgadza. Tankowałeś? Nie, jeszcze nie. Rodzaj paliwa benzyna, też się zgadza. Moc silnika 116 koni, pojemność skokowa 999 cm. Emisja CO2 w cyklu mieszanym 131 gramów. To wszystko wynika z raportu Carfaxu. No i idziemy dalej. Przegląd szkód. 15 września 2022 rok. Obszar uszkodzony. Przód, prawa strona, prawy przód. Uszkodzone komponenty części karoserii, oświetlenia zewnętrznego, układu kierowniczego, układ zawieszenia. Zgłoszono szkodę dnia 15 września 2022 roku. Miejsce zgłoszenia Polska. Przybliżony koszt naprawy 14-15 tysięcy złotych. Sporo jak na wahacz. Sporo. No może się po prostu, powiem Ci tak, wjechał w dziurę, urwał się wahacz, wybiło błotnik, koło się podwinęło, przeszło przez prawą przednią lampę, więc możemy uznać, że był to wahacz, tylko potem spowodował trochę szkód. Średni przebieg roczny, słuchaj, tylko 8700 km, a łączny ostatni odczyt licznika w kwietniu zeszłego roku, bo wtedy miało przegląd, 43 435 km, czyli teraz pewnie z 5 dyszek ma, nie? No, ponad tam 5 dyszek. 5-letnie auto, 50 parę tysięcy przebiegu. Miejska zabawka. A jak Wy chcielibyście sprawdzić historię swojego auta albo auta, które kupujecie, to wejdźcie w opis tego odcinka i tam znajdziecie link do Carfaxu. Oczywiście nie w promocji, nie zrabatowany, tylko ze zniżką 15%. Od czego zaczniemy? No może zacznijmy od silnika. Tak niestandardowo. 115 koni mechanicznych. Tyle miał pierwszy Golf GTI w 75 roku. Masę też miał podobną, bo to auto nie waży nawet tony i to jest coś absolutnie niesamowitego w dzisiejszych czasach, gdzie systemy bezpieczeństwa, dodatkowe wzmocnienia, to, tamto, siamto, mild hybrydy i tak dalej dorzucają Ci kolejne kilogramy i nawet takie maluchy potrafią już ważyć po tonę 100, tonę 200. Tutaj mamy... A on waży podobnie, co ma pojemność silnika. 995, a silnik 999 i 3 cylindry. I specyficzny dźwięk. I specyficzny dźwięk. W tym akurat modelu dźwięk wzbogacony przez głośnik, czyli jak będziemy już nim jechać, to na pewno usłyszysz i usłyszycie, że ten dźwięk jest jakby nienaturalny dla tego silnika. Łapacz duchów. A wiesz co, a tutaj jeszcze nie wspomniałeś o jednej usterce, o której dzisiaj też właściciel nie do końca wiedział. Odebrałem dzisiaj auto rano na zdjęcia. Co on czesze psa i to w woreczku? Wiesz co, to jest na Kuny. Właściciel mieszka przy lesie. Owczarek niemiecki, 7-letni, suka, lnienie jesienne. Polisz. Dobre, blisko. Ten przewód musiałem dzisiaj szybko przed zdjęciami wymienić, bo widać, że nawet jest niestandardowy i na twardość. 2 małe dziurki, płyn mi tutaj cały wywaliło, także... I wymieniłeś na szybko. Wymieniłem szybko, żeby zdążyć na dzisiaj. Tak szybko, że się spóźnił 2 godziny. To wcale nie było szybko. 2 na 30 minut. O wielkości tego całego
samochodu świadczy najlepiej to wielkość podparcia pokrywy silnika, długość. Daj spokój. Silniczek generalnie jak na litr i 3 cylindry to jest dosyć wyżyłowany, 115 koni mechanicznych, to jest sporo. Tak, najmocniejszy, że tak powiem, w całej grupie, w całej gamie. Bo ten sam silnik możemy znaleźć w Fabii, ten sam silnik możemy znaleźć w Polo, w Ibizie, ale to tylko w GTI będzie miał te 115 koni, 116 tam według, zależy, które podają źródła, jest mocno wyżyłowany. Co się psuje? Słuchaj, tak generalnie to niewiele. Problemy czasami z pompą wody, trzeba pamiętać o rozrządzie, bo te rozrządy też bardziej z wieku niż z przebiegu, bo jak sam widzisz, auto z 19 roku, a ma przebiegu 50 000, natomiast wymieniamy te rozrządy co przebieg bądź okres. Okres jest 6 lat, bądź przebieg jest tam bodajże chyba 180 000, musiałbym dokładnie sprawdzić w bazie Czyli serwisowej. pomimo tego, że ma 50 000 kilometrów przebiegu, to już powinno się wymienić tak, bo minął tutaj. okres. Wiesz, mało jeździsz tym samochodem, no pasek się starzeje, bo to jest parcieje, to jest guma, więc no niestety tutaj na to trzeba zwrócić uwagę. Świeczki zapłonowe, częsty przypadek, że tam potrafią wypadać zapłony, a tak jakby jeżeli nie mamy tu gryzonia pod maską, to raczej się nic tutaj nie dzieje w tym silniku. Okej, czyli eksploatacyjne rzeczy. Eksploatacyjne rzeczy, no wiesz, serwis Drogie Volkswagena. te rzeczy są? Nie, właśnie tutaj widzisz, jeżeli Powiedz, chodzi o ciasno całą... jest tutaj pod maską. Wymiana rozrządu wygląda na to, że trzeba rozebrać pół auta. No właśnie nie. Ściągasz obudowę filtra powietrza, ściągasz tutaj rurę dolotową, tutaj dostajesz się już do rozrządu, łapę wyciągasz, z tej strony zakładamy takie blokady. A prędkość mam z górki. 119, przesiadka w 13, przesiadka w 345. Już trzeba jakby- tylko wyciągnąć turbosprężarkę, tutaj jeszcze Trochę kolektor wydechowy, akumulator. Jestem w domu. Nie, słuchaj, to nie jest jakoś mocno skomplikowane, też nie jest drogie. Cały czas przypominam, że mamy do czynienia z grupą Volkswagenowską, czyli części są kompatybilne z całą grupą, tanie, dostępne praktycznie w każdej hurtowni, w każdym zamienniku i też dobrych zamienników, czyli tych, którzy produkują na pierwszy montaż. A jeżeli chodzi o zawieszenie, Uwaga, puszczam. układ hamulcowy, to w GTI został zmodyfikowany względem standardowych upów? Wiesz co, względem standardowych na pewno jest zawieszenie obniżone 1,5 mm, znaczy 1,5 cm. Czyli inna sprężyna. Jest inna sprężyna. Co do hamulcy bym powiedział, że są takie same, jeżeli chodzi o APA i o Polo, bo to jest ten sam układ hamulcowy, tak? Z tyłu mamy hamulce tarczowe, wentylowane, z tyłu I mamy tarcza bębny. jest taka sama, jak rozumiem. Jeżeli chodzi o tego najmocniejszego APA, w sensie mówię o tej wersji 1.0 TSI, będzie miał takie same hamulce. Dobrze. Czyli koszt teraz tarczy klocków hamulcowych? Tarcza to jest Siadaj. koszt około Siad. 500-550 zł, a klocek hamulcowy to jest około 400-450 zł. No to czyli drogo nie jest generalnie. Słuchaj, te same tarcze, tak jak wspomniałem, występują też w Polo, występują w Fabii, klocki występują w Octavii, w Golfie, to jakby to są... Klocki w Octavii są takie same jak tutaj w tym? Występują, zależy jaka jest moc silnika, bo ten układ Okej. hamulcowy jest dopasowany do mocy silnikowej, prawda? Dobrze. Tak? Tak. O kurde. Rozmawialiśmy o felgach, 17-calowa felga i niestety właściciel, który teraz kupił ten samochód, chciał kupić opony zimowe. No i co? I niestety nie kupisz opon zimowych o tym profilu do tego samochodu. Nie ma. Nie kupisz. Jak to? Nikt nie produkuje opon zimowych w tym profilu. Czyli rozumiem, że chodzi o stosunek średnicy do szerokości gumy, tak? Bo pewnie guma Tak. jest dosyć wąska, nie? Po to, I żeby... nie ma zimówek. Możesz kupić opony wielosezonowe i takie są właśnie są tutaj. takie Widzę, są że są właśnie założone, wielosezonówki. ewentualnie opony letnie. Nie ma opon zimowych, nie kupisz. Czyli generalnie, jeżeli chodzi o wydatki na eksploatację, to tanio. To jest po pierwsze, tanio, dwa, bo kupisz- dostępne są wszystkie Słuchaj, części, tak? Tak, bez problemu. No i teraz kupisz sobie wielosezonówki, no to masz spokój, tak? I teraz pan patrz. O! I teraz mamy, mój drogi, 250 litrów pojemności bagażnika. Patrz i się ucz, zobacz. Jedna wielka walizka wchodzi do apa. Widziałeś to? Widziałeś to? Daj jeszcze klapki. No, ta kosmetyczkę ewentualnie. Zamyka się, zobacz, i to wszystko leciutkie i to prosto działa. To jest kurna prosty samochód, mikroauto. Ono ma 3,6 metra w długości, zaledwie tam 2,40 rozstawu osi. To jakbym się położył, to głową jestem przy przedniej osi, a nogami przy No tylnej ja jestem osi. ciekawy, jak będziesz z tyłu wyglądał. No dobra, 250 litrów to nie jest dużo, ale na miejskie zakupy Ci w zupełności No wystarczy. ale właśnie, bierzemy I to pod uwagę, że to auto jest bardziej miejskie niż samochód, w którym będziesz jechał w trasę. No, występowało nawet i wolę, szczerze mówiąc, wersję trzydrzwiową, bo w takiej też on występował. Te przednie drzwi były dłuższe, ale generalnie jak kupowałeś go dla siebie i byłeś singlem albo dla dwóch osób, to fajniej wyglądał,
Znaczy wyglądowo tak, natomiast bardziej jeżeli chodzi pod ergonomię samochodu, lepiej mieć 5-drzwiowy, tak? Trzeba było dopłacić Tak? do wersji bazowej Nie po wiem. 750 zł za drzwi. Jedne? Ale za jedne, czyli ty... Za jedne. A 1500 można zł było trzeba było dopłacić. No dobrze, ale można było sobie 750 za jedno, a z drugiej strony mieć pojedyncze? No to Tak jak tylko było kiedyś, takie był coś taki mini to mogłeś takie coś Hyundai zrobić. był kiedyś taki, No i który mini. miał z tyłu drzwi. No poza tym to nie ma tutaj w tym bagażniku nic, poza na przykład takimi uchwytami. Ale widzisz, na przykład to jest świetne rozwiązanie, bardzo lubię, ponieważ od strony bagażnika można tutaj złożyć oparcia tylnej kanapy. Widzisz, to są oszczędności, ale to są te wskazane oszczędności. Tu Ci chciałem to pokazać. Zaoszczędzono również na mechanizmie otwierania w jakikolwiek sposób tylnej szyby, takim albo na pokrętle, albo elektrycznie. Ona się tylko uchyla, jakby to była wersja 3-drzwiowa. I zobaczcie, jakie są cieniutkie te drzwi tutaj w tym miejscu. Nie? Ale na przykład Weź mi otwierają się szeroko, co? A ebnij nimi. A otwórz swoje? No człowieku, to jedź do przodu. Gdzie urósł? No co, nie zmieścisz się? Nie, nie zmieszczę się, ale pies się zmieścił. I nawet widzę, że mu dosyć wygodnie. Wyłaź stamtąd. Nie tylko nam się GTI podoba. I teraz patrz pan, jak ty siedzisz z tyłu, auto przypominam 3,6 metra długości. Zobacz. Okej. Fotela nie Zerknij obniżę. tu. Tu na kolana zobacz. Ty kurde. Normalnie na stopy mnóstwo miejsca, na kolana jest jeszcze miejsce, zamykam drzwi, nad głową, no brakuje No, tego centymetra czy dwóch. powiedzmy. Ale to jest właśnie niesamowite. A teraz jeszcze słuchaj, weź, no ja jako ojciec rodziny wysoki będę jechał Tak. tam z przodu, żona za kierownicą. Ile tam jest miejsca? No troszkę muszę. O, tak, tak. I naprawdę tutaj siedzę w taki sposób, że mogę kawałek pojechać. Może jeszcze bym sobie, wiesz co zrobił? Żeby sobie pochylić oparcie, to muszę wymontować podłokietnik. O! I teraz jest gitara. I mogę zamontować podłokietnik z powrotem. O, no i co, jak jest? Posłuchaj, no jak pochyliłeś go troszeczkę, no to, Posłuchuję. to czujesz jak cię masuje po plecach? Czuję, czyli mam funkcję masażu. Zarąbiście. Nie, ale słuchaj, generalnie no, nie mam źle, no ale 300 km bym mógł tak nie wysiedzieć. Ale jaki on jest ładny tutaj w środku. No póki co to mi się japa mega cieszy. Ciekaw jestem, czy tak samo będzie nam się cieszyła podczas jazdy. No mówię, zobaczysz jak to fajnie jeździ. O dziwo 6-biegowa skrzynia, jedyna też oferowana tylko w appie. GTI, bo nie było w innej wersji 6-biegówki. Na każdym biegu jak przyspieszasz to to się wkręca. To się wkręca. Zobaczysz, no. Dach wygląda taki, jakby był szklany, ale jest po prostu czarny i podobają mi się bardzo te czarne Tak, jego i akcenty. mogła być jeszcze opcja, on nie ma oczywiście full opcji, mógł być jeszcze ze szklanym dachem. Natomiast oszczędzano wszędzie, żeby zejść z masy. Drzwi na przykład, zobacz, no są po prostu tutaj tylko metal, polakierowane. no. Nie, to jest Metal. wstawka plastikowa i jest bardzo plastikowa No. do tego stopnia, że zaoszczędzono nawet tutaj na jakimkolwiek miękkim obiciu. Nie? Natomiast No, wiesz co, w tej wersji GTI no mogli po prostu do tego dorzucić, ale nie? za to podłokietnik jest miękki, wysuwany, Tak. mój drogi. Ma USB, czekaj, ile gniazd? Ma 3 gniazda, gniazda USB, USB, także tak, jest- jest standardowe, tak. No i oczywiście nie jest to oryginał Volkswagenowski, tylko to Nie. ktoś sobie, właściciel kupił sobie na temu. No i sobie do tego auta pasuje, powiem Ci. Daj mu na zimnym. Ale jest coś, kurna, takiego. Jedziesz tym autem 50 i czujesz się, jakbyś jechał 150. Tak. Przez to, że to jest takie pudełko zapałek. Tak. Kuźwa, zapierasz się o deskę, rozumiesz? Go-kart. A my tu mamy 30 na godzinę, ale jest... Nie no, ostre hamowanie, ostre przyspieszenie, wiesz... I 40, a ty się czujesz, jakbyś już paczkę Cudowne, kuradzu, że tu cykorki nie mają, już od razu chcę łapać się za cykorkę. Niebywałe, słuchaj. Jak na miasto, rewelacyjny Genialne. samochód, który, zobacz, od razu masz banana na gębie. To chciałem Słyszysz ten powiedzieć. dźwięk, nie? Facet, kurna, w Passacie 2.0 TDI będzie od ciebie szybszy, a ty i tak będziesz miał poczucie, że prowadzisz małą rajdówkę albo małe auto wyścigowe. Przez to jak on jest, jaki jest maleńki, ma niewielkie gabaryty, przez to, że ten silniczek masz pod stopami i wydaje z siebie takie dźwięki, przez to, że jest taki... Czujesz to nawet No, na...
zajebiste to A jest. czułeś tak, się podnosi w ogóle No do góry? tak, no to trzeba tutaj, powiem Ci, No ale tu jest kilka składowych, bo jest inna sprężyna. Tak, niższy jest. Masz niższy samochód. Mamy też felgę 17, niski profil opona. Tak. Więc to też, wiesz, jest kilka składowych, że na samochód jest twardszy. Tak. No ale mówię, no czujesz się, wiesz, jak na małym go-karcie. Znaczy No. to jest niesamowite, że pomimo mało spektakularnych osiągów, bo do setki ma 8,8 chyba, tak? No, sprawdzimy To i go tak, jeszcze dzisiaj. Chociaż to i tak nieźle. Pomimo tego, że to 3 cylindry i 115 koni, to on sprawia wrażenie takiego szkolnego łobuza. Tak. I w tym swoim brzmieniu, i w twardości tego zawieszenia, i w wyglądzie. Mówisz, taki szkolny rozrabiaka. Taki nawet mały chłopczyk nawet z nie takim- szkolny, takim, tylko nie? przedszkolny. Taki, Tak. wiesz co, jak idzie na kubkę do kibelka, to wrzuca do tego kibelka nie parę listków papieru toaletowego, tylko cały, upycha jeszcze nogą i spuszcza wodę, zalewając całą łazienkę. I To zróbcie jest- mi teraz coś. To jest co? I teraz mi zróbcie coś. I teraz mi zróbcie coś, dokładnie. Ale powiem Ci tak, znowu, plastikowy w środku strasznie, no poza stalowym, czyli tutaj tymi Stalowo. elementami, ale z drugiej strony to jest wszystko świetnie zmontowane. To jest bardzo fajne w te czerwone takie kwadraciki. Bardzo ładne te fotele z taką charakterystyczną dla GTI kratką. Fajna kierownica wyszyta czerwoną nicią z napisem GTI. Te fotele mogłyby być trochę bardziej trzymające na bokach, nie? Ale Gdzie mają Cię trzymać? Jak wjeżdżasz z Jana Pawła II w Jerozolimskie? 40 na godzinę? 40 na Chyba godzinę? tak. Gdzie mają Cię trzymać? Skrzynia, zobacz, 6-biegówka i jakie ładne ma czerwone akcenty. No Bardzo tu ładnie, nie? nawet na podłokietniku czerwona nitka, zobacz. Tak, wiesz, no dobierane było wszystko, wiesz, pod kolor, nie? Znaczy niesamowite jest to, że naprawdę siedzisz tutaj i masz banana na twarzy. Z drugiej strony, zobacz, jedziesz z miejską prędkością 60 i czy możemy 70 gadać. na godzinę i możemy normalnie rozmawiać. Nie jest tak, że I on teraz też patrz. wyje teraz, nie? Niecałe 3000, 70. I to jak? Czujesz, że wciska w fotel? Ja Uwaga, wciska w fotel, nie? No ale od 2000 już ma ładnie Tak. pełny właśnie moment obrotowy, 200 Nm, masa ratuje ten samochód, masa. To jest jeżdżący dowód na to, że odczucia z jazdy lekkim samochodem, nawet jak ma stosunkowo niewielką moc, są zupełnie inne. I on brzmi tak zadziornie, nawet jak jedziesz teraz, to tak jest. To No tak nie słyszysz tych 3 cylindrów, które generalnie no, nie działają i nie słychać ich bardzo fajnie. No to właśnie to wszystko, ten dźwięk fajny emituje ten głośnik, który jest schowany na podszybiu. No i to on nam daje ten właśnie pomór takiego charakteru sportowego, że teraz wiesz, o jest to. Kurde. Słuchaj, wsiadłem dzisiaj w ten samochód, jakby mam do czynienia z tymi autami, bo przyjeżdżają do mnie klienci, wprawdzie mało ich tych samochodów przyjeżdża, Jacek jest drugim klientem, z którym mam do czynienia, Apem GTI, bo wcześniej miałem białego takiego, ale już poszedł w drugie ręce ten samochód i już nie przyjeżdża do mnie ten klient, natomiast teraz Jacek przyjeżdża GTI, miałem styczność, natomiast nie jechałem nigdzie w trasy. Dzisiaj jak jechałem tutaj do Ciebie, no to te 120 po trasie, no możemy dzisiaj mieć problem, by pogadać dźwiękowo i tak dalej. No, ale- Natomiast powtarzamy po raz kolejny, to nie jest samochód na trasę, tylko to jest auto do Samochód miasta. segmentu A. Tak. Czasy, kiedy jeździliśmy z Seicento kilkaset kilometrów na wakacje, minęły. Dzisiaj się używa w tym celu innych samochodów, jeżeli nie nowych, to używanych. Natomiast to jest przedstawiciel typowego miejskiego segmentu. To nawet nie jest segment B, to jest segment A. Najmniejsze, no, co może być. Fiat 500, co tam miałem jeszcze? Renault Twingo, tak? Mniejsze, tak. Renault Twingo, Fiat 500, Fiat Panda bardziej, Fiat bo 500 Panda. jest chyba jeszcze mniejsza, jeszcze krótsza, bardziej Panda, tak gabarytowo. No Citroeny C1, Yaris. nie, nawet nie Yaris, tylko Aygo, Toyota Aygo. Aygo. To auto wspólnie było z Seatem Mi i Skodą Citigo. produkowane. Natomiast ich produkcja zakończyła się tych spalinowych trochę wcześniej, bo w 2020 roku były elektryczne produkowane. Ten był produkowany nawet jako GTI do 2023 roku, więc całkiem długo. I powiem Ci, że nawet jakby był do dzisiaj produkowany, to bym miał moim zdaniem grono swoich fanów. Ja wiem, że tych aut sprzedano niewiele. Tak, bo on był drogi. No tak, On był tak. drogi. Chociaż pierwsze, jak wychodziły, to tam 60 parę tysięcy chyba w 2017 roku. Natomiast no, wtedy Tak. mogłeś w tych pieniądzach mieć auto już segmentu C nawet, tak? No, Czyli dużo większe i dużo bardziej komfortowe, o podobnej paradoksalnie mocy. Natomiast tutaj ta lekkość, ten werk tego silnika, to, że ten samochód tak zbliża do siebie, Piotrek. Kolejny samochód. Naprawdę,
prawie jak w twoim maluchu, wiesz, jak jeździliśmy. Szkoda, że mój maluch tak nie jeździ. No, były takie odcinki, które bardzo nas z Piotrkiem do siebie zbliżyły. Między innymi z maluchem, czyli twoim Fiatem 126P, Tak. ale zbliżył nas też odcinek z Volkswagenem T2. Tak. Który Skubi. możecie tu gdzieś obejrzeć. Tu albo tu, już nigdy nie pamiętam. Tu chyba bardziej. Tu. Ale skupiając się na innych elementach. Zobacz jaka klimatyzacja. Wszystko czytelne, wszystko opisane. Zgrzanie zydli włączasz jednym przyciskiem. Tutaj widzisz temperaturę, widzisz auto, co sobie chcesz ustawić. Wszystko widać. Radyjko proste, ale gra Zawsze jest. powiedzieć nie. Nie mówią tak, nie. No, to pośpiewaliśmy sobie jeszcze. I zobacz, i to wszystko jest czytelne, proste w obsłudze. Komputer pokładowy jest. Chciałem to włączyć. Escaro, zobacz, tam masz. Nie wszystkie miały chyba komputer Nie pokładowy. wszystkie, nie wszystkie. Niektóre. Ty, 6,6 litra zużycie paliwa przy takiej jeździe, jaką uprawiamy? 6, nie, to jest chwilowe. 6,7 średnie. Dobra, resetuję. Proszę bardzo. Niektóre miały tutaj mocowanie takie do... Piątka. Elastyczność jest Elastyczność nieprawdopodobna jest dobra, tego co? silnika. I to wiesz, my we trzech podnieśliśmy masę tego auta o 30%. To trzeba z tego zdać sobie sprawę. Ono waży 995, ale wsiadło nas 3 byków. I 990, pół zbiornika paliwa. więc my mu o 30%. Ty 0-100 to musisz robić sam. Chociaż ciekaw jestem, jak z naszymi 3 zrobi, jak To sobie zrobimy poradzi. 2 pomiary. Ale się chce, ale on się rwie. To zobacz. Zmień bieg! Nie słyszę! Dobra, wrzucaj 6! Już! A ja zresetuję komputer! Nie ma dramatu jeszcze, powiem Ci. Nie, no nie wiadomo, ma, jest wiadomo, 120. że nie jest genialnie wyciszony. Szumy powietrza głównie słyszę tutaj Tak. wokół szyb. Natomiast żeby to było... Wiadomo, że jak przejedziesz w takich hałasach 500 km, no to już będziesz to odczuwał, ale jak sobie tak przejedziesz nawet z Grodziska do Warszawy 40, to niczego w Twoim życiu nie zmieni, jeżeli chodzi o, Nie, nawet... Słuchaj, o intensywność wizyt u laryngologa. Nie zwiększy jakiegoś Twojego budżetu domowego, bo to spalanie też jest, wcale nie jest takie duże przy tej prędkości. Tu półeczka, jeden uchwyt na jeden kubek, ale jest USB, wyobraź sobie, na przykład. No i co? A on ma asystenta pasa ruchu, czy coś takiego? Taki jest tutaj dziwny znaczek. Wiesz co, to jest... Który? Jakaś tam kontrolka się zapala, albo... To jest gaśnie? to jest inaczej. Nie asystent pasa ruchu, tylko jak się nazywa ten? Autonomiczne hamowanie, O, tak? właśnie. Jak ktoś przed tobą To jest jedzie. to. Okej. Natomiast nie wyświetla się, czy jest włączony, czy nie włączony, niestety. No jak nie? Funkcja Nie? awaryjnego hamowania Jest? wyłączyłem teraz. A, no to ja może A wcześniej- teraz włączyłem. bo ja Nie, się wcześniej bo bawiłem, jego trzeba nie działa. przytrzymać, żeby wyłączyć. widzisz. Czyli nawet to można wyłączyć mu? Wow, to już... Ale nie ma wyłączenia kontroli trakcji, niestety. W ogóle? Tak. Naprawdę? A to dlaczego? Szukałem, nie ma. A to szkoda akurat. I tam po lewej stronie też Nie ma? A to szkoda akurat. No bo to GTI, to powinien mieć taką możliwość. No poczekaj. Ascarok. No a jeszcze tu sprawdzimy potem, bo może być tu w ustawieniach. No to zobaczymy. Chociaż bo byłoby to dziwne. Bo tu nie szukałem w menu w zegarach, natomiast tu patrzyłem wszędzie, szukałem, nie ma wyłączenia SP. I myślałem, że jeszcze ciut głośniej w nim będzie. Oczywiście nie jest super komfortowo akustycznie. Nie jest to dobrze wyciszona limuzyna ani SUV. No nie, no jak dodasz Ale metal mówimy- i kawałek plastiku, to Ale wiesz. nadal mówię, to jest samochód segmentu A. Pudełeczko. Czyli co, chcesz się zamienić pewnie, co? Ale jak zrobisz 0-100, bo to jest manual. Wiesz, Manual, jak tak. że bąk w manuale to nie bardzo. Nie. Dobrze, ja jestem gotów. No ja też, tylko Tryb sport włączyłeś? za chwilkę, bo... To Może nam- klimę wyłączę, co? Bo to jednak 115 koni. Nie, bo ono już jest pewnie elektryczne, nie? To bezpośrednio. Nie, z paska pędzona. Z paska? No, kurde, Z paska. To wyłącz. Elektryczne mamy wspomaganie. 8,8 sekundy, 115 koni, 200 Nm, jest nas trzech o 30%, no 25 podnieśliśmy masę auta, bo silny schód, 12 kg, ważył 90, waży 78. Możemy dać dla widzów... Teraz czas na Ciebie. Kod. Matematyczny Silny, quiz. silny wprowadza, słuchajcie, teraz markę jedzeniową na rynek, pudełka będzie z dietą. Rozpowszechniał. Będą puste pudełka przyjeżdżać do Was. Słuchajcie, jego dieta polega na tym, że otwieracie pudełko, niczego w nim nie ma. To tak zaoszczędził 12 kg. No, Gotowy? ta. 70.
80. Odciął. Dawaj, jest! Sukces. Powiem ci tak, Odciął trochę. 10,85, a czułem się, jakbyś to zrobił w 6,5 sekundy. Jak babcię kocham. 10,85. O. I zostaw go tak, i tak go trzymasz na trzecim biegu, jedziesz, już! No! Stary, 10 sekund! To teraz jak ja sam wysiądę, zobaczymy, ile będziesz miał. Silny zostaje, ponieważ przez to, że szyby się nie otwierają, musieliśmy taką rozpórkę tutaj zamocować, jak widzicie. W związku z czym teraz ona trzyma drzwi, dwie pary. Tak, żeby nie odpadły. Takie zabezpieczenie. Możecie Tak, trzymać żeby nie silnego, odpadły. żebym wam fury nie zawalił. Zdejmujemy, słuchajcie, w tym momencie jakieś 90, ja nie schudłem niestety, 96 kg wyjmujemy z samochodu, czyli jakieś 10% jego masy. O 10% powinieneś zatem poprawić wynik przyspieszenia. Powodzenia! No 10,06. Zobaczymy, ile będzie za drugim, ale za pierwszym powiemy, że 8,4. Nie, 9,4. Kręcimy go? Tak. Dobra. 9,2. Dziesięć 10,1. No i co? 10,1, ale wcześniej było 9,2. No, 9,2? No! No, widzisz, co mówiłem, że to sekundę? To jeszcze zobacz, to ja... W tamtą stronę 9,2? No! To teraz zobacz. Ale serio mówisz? Nie. Słuchaj, Nie. Łukasz, Niestety nie. po prostu. To, że wysiadłeś i to, że silny schód. No i od razu japa się cieszy, co? Bo to jest, nie, to jest paradoks pewnego rodzaju. No. Naprawdę z zewnątrz nie brzmi, nie wygląda... Nie, no nie zero gadaj, emocji. wygląda fajnie. Wygląda fajnie, w sensie... Wygląda nie, fajnie. Inaczej, nie budzi emocji to jak on przyspiesza do setki, to miałem na myśli. Wygląda bardzo fajnie, ale jak siedzisz za kierownicą albo nawet w fotelu pasażera i obcujesz z nim z perspektywy wnętrza i kierowcy, no to jest no, radość, zabawka. Zabawka dla starszych, większych chłopców. I zobacz, na przykład ja siedzę, to jest mały samochodzik, tak? Ale usiadłem tu, do pełni szczęścia brakuje mi tej regulowanej kierownicy, żebym mógł ją sobie troszkę do siebie przysunąć. I zobacz, mam miejsce. Nad głową mam miejsce. Siedzę Nie, no dosyć jest nisko. sporo tutaj Miejsce jak na dla kolanach mam, nie wadzę nigdzie, wiesz, kolumny kierownicy. Do skrzyni biegów mam bliziutko. No kurna, powiem Ci, rozpatrując to auto w kategoriach samochodu miejskiego, po prostu miejskiego, segmentu A, zwracam uwagę na to, to ilość frajdy, jaką daje, to jest kurna 10 na 10. Banan bez dwóch na zdań. twarzy. Bez dwóch Naprawdę. Jeżeli ja wierzę w to, że jest grupa ludzi, którzy potrzebują samochodu po prostu do miasta. Niewielkiego, bo się źle czują w samochodzie większym, bo mają problem z parkowaniem. Jednocześnie chcieliby od samochodu trochę charakteru, trochę zabawy, trochę jakiejś frajdy. No to jest kurna idealny przedstawiciel tego gatunku. Powiem Ci tak, no wiadomo, że ja sobie nie kupię takiego samochodu, tak? Ale jak sobie pomyślę, że któreś z moich dzieci będzie miało prawo jazdy i chciałbym, żeby miało samochód z charakterem, żeby miało auto jakieś, jednocześnie samochód, który nie ma Bóg wie ilu koni mechanicznych i że się nim nie rozwali po prostu na pierwszym lepszym zakręcie, to jest dokładnie przedstawiciel takiego gatunku. No, bez dwóch zdań. Naprawdę. Wiesz, że będzie przyspieszał, on będzie myślał, że ma 100, a raptem ma 40. Ale dostarczy mu też emocji i nauczy Tak. się tym samochodem jeździć, nie ryzykując jednocześnie zbyt dużo. Natomiast lepsze to niż kupić mu, nie wiem, M3 czy cokolwiek, co ma, wiesz, 200, Nie, ponad no, 200 koni, za nie? te pieniądze można byłoby kupić właśnie takie BMW E46, którym by zaraz tam tył napędem gdzieś, wiesz, co Dokładnie robił, nie? tak, słuszna uwaga. A to po pierwsze mniej będzie paliło, nie będzie się tak psuło, czyli tanie w eksploatacji. Ubezpieczenie też będzie tanie, bo to jest mały samochodzik. litrowy silniczek, nawet AC jakbyś miał na to wykupić, to ile to będzie? 2,5-3 tysiące No, złotych? może max. No. I kolejna sprawa jest taka, że jakby pojechał gdzieś do miasta, to zaparkujesz wszędzie, nie masz problemu z zaparkowaniem. Jeszcze w wersji tej 3-drzwiowej, który jest jeszcze troszeczkę mniejszy, krótszy jakby, tak? Tak. To co, brać, nie? Ja bym brał.
Ja bym brał. Używane egzemplarze 40 parę do 50 tysięcy złotych. Ten kosztował 45 właściciela? Mniej więcej. 45 tysięcy, no ale samochód 50 tysięcy przebiegu i naprawdę jak weźmiemy sobie taką relację radości do ceny, kurna, proszę Cię.